Kim jesteście? Może najpierw się przedstawimy. Nazywam się Tomasz Pruchnicki. Przemysław Jarosz. Kajetan Galas. Dominik Wania. Ja jestem Agnieszka Skowronek i zapytam o to, jaki projekt zaprezentujecie na pandemicznej edycji festiwalu Jazz w Ruinach. Skład, który dzisiaj wystąpi, to zasadniczo moje trio, co sugeruje nazwa Jarosz Organ Trio. Dzisiaj jest to o tyle odmienne niż zwykle, kiedy występujemy, że występuje z nami Dominik Wania, który zagościł na jakiś czas z nami, już współpracuje. Przygotowaliśmy projekt, który mamy nadzieję pewnego pięknego dnia ujrzy światło dzienne w postaci nagrania. I właśnie te kompozycje, które dzisiaj zostaną zaprezentowane, stanowią już nowy repertuar, który jest nowy w stosunku do materiału, który nagraliśmy na poprzedniej płycie naszej Alterakcje. Okej, czyli to będą głównie materiał premierowy, tak? Tak, poza jedną kompozycją są to wszystkie premiery. Czy na co dzień również współpracujecie z pianistą? Albo inaczej, od jak długiego czasu trwa ta współpraca? Znaczy jako trio z Dominikiem współpracujemy dopiero od tego projektu. Wcześniej mieliśmy, można powiedzieć, taki epizod mały, jeden koncert z rejestracją z Pawłem Kaczmarczykiem. I to jakby stanowiło taki punkt zapalny dla mnie w sumie, żeby pomyśleć o tym szerzej. A kiedy to się zbiegło z chęcią współpracy na jeszcze szerszych polach niż to ma dotychczas mojej z Dominikiem, bo współpracujemy od w sumie wielu, wielu lat, a znamy się od warsztatu w Krakowie w 99, 21 lat się znamy. Także graliśmy w różnych zespołach już do tej pory i jakoś było zupełnie dla mnie naturalne, żeby Dominik dołączył do mojego własnego zespołu, znaczy zespołu, który powołałem 4 lata temu i tak właśnie gramy teraz. Jak myślicie, czym ten dzisiejszy koncert będzie różnić się od koncertów, które graliście dotychczas? Odpowiedź ze wskazaniem. Sekcja keyboardowa odpowiada. Dla mnie dużym wyzwaniem jest dzielić się partiami harmonii, no bo zawsze miałem po prostu pełną swobodę, a tutaj nagle trzeba panu zostawić troszkę miejsca i aż się prosi, żeby zostawić bardzo dużo miejsca, bo to wybitny kolega, pan profesor, mój zresztą doktor. Onegdaj rehabilitowany, a poza tym czym się różni? Na pewno jest cieplej niż mediana temperatur, no i to jest bardzo ciekawe miejsce też. Tak naprawdę mam pierwszy raz okazję grać na tym festiwalu, jestem oczarowany. Trochę byłem przestraszony hali, ale jest bardzo dobra akustyka. Tomski. Dla mnie wydaje mi się, to jest głównie coś takiego, że trio, w którym gramy już jakiś czas, skrystalizowało w jakimś stopniu swoje brzmienie. Już samo trio, wydaje mi się, może to trochę nieskromnie zabrzmi, ale wydaje mi się, że skrystalizowało brzmienie, które jest odmienne od tego, co do tej pory w tradycji składów z Hammondem było eksplorowane. I jak już mieliśmy to w tej postaci, zaczęliśmy grać swoje rzeczy, pojawił się pomysł na to, żeby jeszcze bardziej rozszerzyć. Właściwie to brzmi prawie już, można powiedzieć, orkiestrowo, bo jest szansa na zagranie większej ilości planów. Można rozdzielić tą fakturę trochę inaczej i jeszcze więcej, można powiedzieć, jest zagadki w tym, co się stanie. Musimy sobie zostawić trochę pola. Dla mnie osobiście to jest bardzo ciekawy eksperyment, bo dawno temu z Dominikiem graliśmy jeszcze w krakowskim składzie i robiliśmy eksperymenty zupełnie inne. I acid jazz był momentami, i drum and bass i różne takie rzeczy. I teraz po wielu latach wraca już rozwinięty w zupełnie inny sposób, ale jednak ciągle czuć pierwiastki, że to Dominik.
I jest to bardzo ciekawy dla mnie powrót estetyczny. Jeszcze tylko dodam może, że kompozycje, które teraz realizujemy, mają dużo bardziej swobodny charakter niż te na poprzednich płytach. Z każdą, bo to w sumie już teraz trzeci materiał przygotowaliśmy, taki zupełnie nowy. 2 już wyszły na płytach, ten materiał będzie trzeci i z każdą kolejną jakby produkcją taką naszą repertuarową coraz dalej tą swobodę przesuwamy. Jest coraz swobodniej i w tej chwili to już to jest dużo, w sumie w większości materiał jest wyimprowizowany w oparciu o pewnego rodzaju schematy. Materiał ten zawiera dwie kompozycje Tomka, 6 moich i jest to zdecydowanie jakby takie, można powiedzieć, szkieletowe granie. Ja to tak sobie wymyśliłem, że taka definicja szkieletowe granie, czyli po prostu jest pewne schematy, szkielety kompozycji są przedstawione, a generalnie szkice, a cała reszta jest przez nas eksplorowana za każdym razem na świeżo. Okej, spotykamy się na dziwnym festiwalu. On zwykle wygląda inaczej. Jest dziwny, dobrze, że jest. Dziwny jest dlatego, no wiadomo, jest pandemia, tak zwana zaistniała sytuacja. Chciałam zapytać, jak wy odebraliście na przykład przymusowy lockdown? Wiadomo, że artyści, osoby pracujące twórczo mają większą wrażliwość. Czy to jakoś na was wpłynęło? Ja myślę, że wpłynęło na każdego z nas w jakiś sposób taki w pewnym sensie takiego może na początku niedowierzania, że no jak to, przecież do tej pory całe trasy ustawione były i tak dalej, różne wydarzenia i nagle nie możemy robić tego, co kochamy robić, znaczy w takiej formie po prostu, w jakiej do tej pory to było. I to jest tak naprawdę najgorsze w tym, że to nie jest to wynikiem jakby jakiejś niemożności, że nagle nie mogę, bo nie wiem, bo po prostu, no załóżmy, uniemożliwia mi to jakaś sytuacja, tylko po prostu jestem w stanie, jestem na tyle jakby przygotowany do tego, że chcę grać i mogę grać i mam na to zapał do tego i świeżość i pomysły, ale po prostu jest jakaś odgórna blokada, która to uniemożliwia i to jest tak naprawdę najgorsze, że nie wiadomo, jak to dalej będzie i trochę to jednak podcina skrzydła, w tym sensie, że no wiadomo, jest mobilizacja taka, żeby coś robić, skoro jest teoretycznie wolny czas, więcej go jest, można go poświęcić na, nie wiem, no, eksplorowanie rzeczy, których do tej pory, właśnie może nie było czasu na te rzeczy do tej pory, ale u mnie to działa tak, że ta mobilizacja jest na krótką metę, no po prostu jeżeli nie ma w perspektywie, że będzie można to gdzieś wykorzystać, że nie ma takiego noża na gardle w sensie jakiegoś terminu, że coś jest do zrobienia, to się wszystko rozchodzi bardzo szybko i ta mobilizacja dość szybko gaśnie i pojawia się taki rodzaj takiego marazmu, takiego jakiegoś zobojętnienia i brak mobilizacji po prostu. No, to jest właśnie w tym najgorsze, no bo ileż się można mobilizować na robienie czegoś w domu, jeżeli w perspektywie nie będzie możliwości zaprezentowania tego w odpowiednich warunkach przed publicznością. No to głównie dlatego to robimy, że chcemy mieć kontakt z żywą materią publiczności, a nie grać do kamery i nie wiedząc, czy ktoś to w ogóle ogląda i po prostu mieć no ten typ dyskomfortu właśnie, że nie wiadomo, nie ma po prostu tej relacji żywego grania, więc na dłuższą metę jest to bardzo uciążliwe i no absolutnie podcina to skrzydła, więc no tym bardziej się cieszę, że jest okazja, że festiwal się odbywa w takiej formie, jakiej się odbywa, ale jest i mamy możliwość wspólnego grania, no, spotkania się i uczestniczenia w żywym procesie tworzenia muzyki. Już dawno temu tata mojej koleżanki śpiewał, że dziwny jest ten świat. Nawet chyba nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo prorocze będą jego słowa. No i w takim właśnie świecie od marca tkwiliśmy i jakoś każdy, tak jak Dominik mówił, czuł potrzebę ujścia gdzieś tej twórczości, dlatego internet zalały produkcje właśnie takie domowe. No ale to jednak to tak jak szybko wybuchło, tak szybko zgasło i teraz na szczęście już to wszystko jakoś się tak, znaczy może nie wszystko, ale dużo imprez się
odblokowało i takie wydarzenie właśnie jak to jest możliwe do zrealizowania. Oczywiście nie w takiej formie jak było to przez lata do tej pory, a miałem przyjemność już dwukrotnie być na tym festiwalu w ciągu ostatnich tam kilkunastu lat, także pamiętam doskonale jak wspaniale ten festiwal funkcjonuje co roku. No teraz jest troszkę inaczej, no ale ilość osób, która będzie miała możliwość zobaczenia, nie ilość, liczba osób, która będzie miała możliwość zobaczenia naszego koncertu jest chyba jeszcze większa, bo mamy telewizję i każdy, kto będzie tylko chciał sięgnąć po nasze dźwięki i obraz, tym razem będzie miał możliwość. Wydaje mi się, że trzeba się w tej sytuacji trudnej i tak cieszyć, bo technologia stoi na tak wysokim poziomie, że daje możliwości. Można sobie wyobrazić, co by się działo 30 lat temu, gdyby nastąpiła pandemia i bylibyśmy w sytuacji, gdy chcemy grać koncerty. I tak można bardzo dużo. Nawet jeśli się do martwego szkiełka kamery gra, to ma się potem świadomość, jaki jest tak zwany feedback. Także jest to i tak bardzo dobrze, a może kilka osób nas posłucha, a na pewno właśnie, tak jak mówisz, będzie więcej niż kilka. Plany na przyszłość? Wiem, że w tej chwili bardzo trudno planować. To znaczy, jeśli chodzi o koncerty tego konkretnego zespołu, no to pracujemy ciężko, ale no jak wiemy, no jest ciężko, bo budżety instytucji w większości zostały poważnie ograniczone, sporo imprez zostało odwołanych, spora część została poważnie ograniczona, jeśli chodzi o formę, przez to liczba podmiotów wykonawczych też spadła, no ale jak mówiliśmy wcześniej, no nie poddajemy się, robimy swoje, dlatego pracujemy nad tym materiałem. Przyjdzie czas, będzie z tego płyta. No i co? W międzyczasie chyba będziemy nad płytą Tomka pracować. Nie w tym składzie, ale w podobnym. No i każdy z nas ma jeszcze jakieś inne projekty, które realizuje. Niektórzy większe, niektórzy mniejsze. Teraz jest moment na to, aby o nich wspomnieć. Jeszcze wracając do pytania, jakie plany? No tak naprawdę nie wiemy, co będzie za godzinę, więc trudno mówić i trzymać się jakichś planów, bo no, sytuacja jest jaka jest i no właściwie z dnia na dzień to się zmienia wszystko i może być lepiej, może być dużo gorzej, więc żyjmy dniem dzisiejszym i po prostu no, jeżeli wszystkie plany, które ja na przykład mam głównie na jesieni, związane z premierą mojej płyty solowej wydanej w wydawnictwie ECM. Jeżeli to wszystko dobrze pójdzie, no to ma być trasa koncertowa w listopadzie z tym materiałem. Natomiast no, będę się cieszył, jeżeli te koncerty dojdą do skutku. Jeżeli nie, no to po prostu też jestem na to przygotowany, że po prostu może się to nie odbyć. W każdym razie płyta tak czy inaczej wychodzi już 18 września, także zapraszam do śledzenia też mojego profilu, strony internetowej i tam będą wszystkie informacje. To ja jeszcze tylko tak 2 słowa, że dla mnie ten czas był czasem nagrywania, a nie czasem koncertowym, ale tak się całe szczęście poskładało, że pomimo tego, że Hammond nie jest najbardziej wziętym instrumentem w jazzie, to akurat kilku kolegów zaprosiło mnie do tego składu, także przez okres wakacji do początku jesieni 5 płyt. Na razie koncertów z tego wszystkiego zapowiada się niewiele, ale po prostu wszyscy czekamy, aż albo się uodpornimy, albo powstanie szczepionka. Także jesteśmy w dobrej myśli. Chyba tak mogę powiedzieć w imieniu wszystkich, prawda? Patrząc w jasny horyzont, dziękuję za rozmowę, czekam na muzykę.